Dzisiaj będzie krótko i zwięźle. Pokażę Wam ActionBox, powiem Wam jak działa, do czego służy, jak działa aplikacja i wszystko to, co potrzebujecie od Blebox, ActionBox w tym oto filmie. Zapraszam. Blebox, ActionBox to wyzwalacz akcji. A czym jest wyzwalacz akcji? To jest takie urządzenie, które podłączacie, które ma pełno wejść, a nie ma żadnych wyjść. A dokładnie rzecz ujmując, już jedno takie zresztą niedawno recenzowałem, możecie je znaleźć na SmartMe. Polega to mniej więcej na tym, że mamy kilka włączników, które mają pełnić różne funkcje. Dajmy na to włączać światło. Ale możemy też rzucić taki wyzwalacz akcji, który sprawi, że tych funkcji będzie o wiele więcej. Bo możemy do niego przypiąć aż 4 włączniki, które będą robiły najróżniejsze rzeczy. Będą m.in. włączały światło, albo odpalały inteligentne gniazdko, albo sterowały jakimś urządzeniem, albo wysyłały URL. Do tego zaraz przejdę, ale mniej więcej to urządzenie sprowadza się do tego, że wkładacie je do puszki za jednym z włączników, podpinacie kabelki z maksymalnie 4, bistabilnych albo monostabilnych, bez różnicy, byleby nie były podświetlane ogółem, taka jest idea. Podpinacie do niego L, podpinacie do niego N i już możecie wysterowywać za pomocą tych 4 max włączników praktycznie 30 akcjami, więc jest tego całkiem sporo. Urządzenie jest niewielkie. Wsadzicie je do zwykłej puszki, bo widzicie, że jest naprawdę malutkie. Niemniej jednak kabli jest sporo, mogą się łatwo połamać, więc lepiej mieć głęboką puszkę albo najlepiej puszkę z kieszenią. Tak jak Wam wspominałem, montujecie je, przed chwilą się dowiedzieliście w jaki sposób. No i za pomocą aplikacji VBox albo nowej aplikacji VBox Lite. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda w aplikacji jeszcze w tej starej, bo tak to miałem przed chwilką podłączone, nową odkryłem dosłownie przed chwilą, ale się pojawiła, jest o wiele fajniejsza, więc gorąco Wam ją polecam. Z aplikacji podpinamy, co się ma dziać z takim urządzeniem, czyli jakie akcje ma wyzwalać, bo ono nie ma żadnych wyjść, czyli na przykład nie podłączymy go do żarówki. Musimy mieć inne sterowniki, które będą sterowały tymi poszczególnymi urządzeniami, którymi chcemy sterować, więc musimy ich mieć więcej. Najlepiej oczywiście działa z Bleboxem, bo zawsze producent najlepiej dogaduje się sam ze sobą, więc o tym musicie pamiętać. Niemniej jednak z innymi firmami także. Aplikacją, tak jak Wam wspominałem, jest VBox. Ten jeszcze starszy, więc jak co nam się pokazuje na sam początek? Na sam początek mamy 4 przyciski, które nam pokazują właśnie te 4 różne przełączniki, które możemy sobie podłączyć i nimi wysterowywać. Jeśli wejdziemy sobie w opcje, no to co tam możemy sobie zrobić? Możemy sobie zmienić nazwę urządzenia, możemy sobie zaznaczyć, czy dioda sygnalizacyjna ma być włączona, czy nie. Możemy sobie włączyć zdalny dostęp, log zdarzeń. No i wchodząc trochę dalej, możemy ustawiać te akcje. Tak jak wspominałem, maksymalnie 30. To, co nas interesuje. Mamy tak naprawdę po 5 możliwych akcji, które możemy przypisać do każdego z włączników. Czyli mamy tak, krótkie naciśnięcie, długie naciśnięcie, zbocze opadające, czyli jakbyśmy go tak wciskali, zbocze narastające, czyli w drugą stronę, no i na zbocze. W każdym razie no mamy tutaj kilka różnego rodzaju akcji, które możemy włączyć włącznikiem, czyli jak go krócej przytrzymacie, to się co innego zdarzy, gdy go dłużej przytrzymacie, co innego się zdarzy, gdy go włączycie, po prostu klikniecie, to się co innego wyzwoli. To, o czym trzeba jedynie pamiętać, co zwraca uwagę Krzysiek, to niestety, ale nie ma natywnej integracji Home Assistanta z Bleboxem, więc musicie na przykład użyć Node-REDa i za pomocą URL-i sobie nim wysterowywać, ale to będzie na jakiś inny filmik. To możemy go już sobie podsumować. Niewielkie wymiary. On jest zawsze fajnie zrobiony, bo Blebox ogółem fajnie robi te swoje rzeczy, one są naprawdę dobrze dopracowane. Jest dosyć tani, bo on kosztuje tam 88 zł. Ma sporo tych funkcjonalności, bo do 30 akcji możecie spokojnie do niego przypisać. Dla Krzyśka było trochę mało, dla mnie zdecydowanie wystarczająco. Ogółem myślę, że można go polecić. Kolejne fajne urządzenie od Bleboxa. A ja Was zapraszam do naszych pozostałych filmów. Zrecenzowaliśmy chyba wszystko, co ten producent ma i nie tylko, więc koniecznie wpadajcie, oglądajcie nasze filmy i do zobaczenia na SmartMe.